Witam was, moi drodzy, w pierwszym odcinku z serii Broken Ranks, poradniki, informacje o bossach, o całej grze, co to jest Broken Ranks, jak grać Broken Ranks, jaką postać wybrać przede wszystkim, co dają tutaj płatności i czy to jest do końca gra pay to win. Dzisiaj dowiecie się w tym odcinku. Dlatego od razu wam mówię, zostawcie subskrypcję, żeby mieć powiadomienia o kolejnych odcinkach, bo musicie być świadomi, że jest to pierwszy odcinek z serii, którą planuję nagrać. Przekazać wam całą wiedzę, jaką zebrałem przez czas, który poświęciłem na tą grę. Aktualnie 127 level na Magu Ognia. Nad poradnikami do innych postaci na pewno zastanowię się, chociaż na tą chwilę mówię nie. No ponieważ nie chcę się wypowiadać na temat innych postaci, skoro nimi nie grałem i nie spędziłem na nich tyle czasu, co na Magu Ognia. Aczkolwiek mam wielu znajomych w tej grze, osób, które są na wyższych poziomach, na innych postaciach. Jeżeli uda mi się jakoś zdobyć cenne informacje, które na pewno przydadzą wam się w grze tymi postaciami, to na pewno wam je przekażę i wtedy podejmę wyzwanie nagrania poradników do innych postaci. Na tą chwilę skupimy się stricte na grze, na mechanice, co to jest Broken Ranks, kto go tworzy i co w nim robić. To na pewno w dzisiejszym odcinku. Przejdźmy do podstaw tak naprawdę. Gatunek Broken Ranks to jest MMORPG. Jest to przede wszystkim polska gra, więc na tym na pewno trzeba się skupić, że ja mam jakoś tak wewnętrznie, że lubię wspierać polskie projekty i pewnie dlatego ta gra mnie przyciągnęła, bo powiem wam szczerze, że na pierwszy rzut oka ta gra nie to może, że nie zachęca, tylko jakby osoby, która totalnie nie grała w taki gatunek gry, nie przyciąga. Dlatego stwierdziłem, że skoro coś mnie bardzo odrzuca, to dam temu szansę. Dałem tą szansę, no i powiem wam szczerze, że no jest to aktualnie moja top 1 gdzieś tam gra. Więc nie patrzyłbym na trailery, nie patrzyłbym na to, co ludzie mówią, tylko przede wszystkim bym sam spróbował. Od razu mówię, gra jest ciężka, gra jest na lata gry. Gra nie jest tak, jak sobie wejdziecie i zaraz macie level, zaraz macie wszystko. Jednak na tej grze trzeba trochę posiedzieć. Dlatego też, jak zauważyłem gdzieś tam w community Broken Ranks, w większości przypadków po tą grę sięgają osoby starsze. Aczkolwiek młodych też można w tej grze spotkać. Dlatego od razu powiem ci szczerze, że jeżeli masz ochotę sobie zagrać, spróbować w tą grę, to w opisie znajdziesz link do założenia konta z mojego polecenia. Ty dostaniesz za to profity, platynę, konto premium, czyli walutę premium, a ja w odbiciu lustrzanym dostanę to samo. Dobrze, powiedzieliśmy sobie, że jest to MMORPG, jest to polski projekt firmy White Moon, tak, panowie z Białego Księżyca, robicie dobrą robotę, ale starajcie się bardziej. Mamy w Broken Ranksie pewną fabułę i powiem wam szczerze, że fabuła jest dobra. Fabuła jest dobra, bo jest polska. Jak wiadomo, fabuła polska musi być dobra, dlatego że są tam przekleństwa. Zwrócicie na nie na pewno uwagę, ale zwrócicie dlatego, że są użyte z dozą takiego... Brakuje mi słowa. Z umiarem, o. Warto tą fabułę przeczytać, warto się w nią jakby zaangażować bardziej. Jeżeli ktoś sobie lubi grę na spokojnie, lubi sobie poczytać, lubi sobie jednak gdzieś tą fabułkę ograć, to ją ograjcie, bo nie jest jej dużo, a fabuła jest bardzo, bardzo fajna. Na czym w ogóle polega gra? Co my w tej grze robimy? Kim my jesteśmy? Tak naprawdę jesteśmy Ternijczykiem. W Broken Ranks, w krainie Broken Ranks mieszkają Ternijczycy, którzy zostali najechani przez hordy Utoru. Są to tacy żołnierze, którzy są poubierani w jakieś tam zbroje. No i prawdopodobnie idąc tokiem myślenia i drogą dedukcji oni chcą po prostu przejąć Tern. Osoby, które pewnie grały w 2D, będą wiedziały, o co chodzi. Osoby, które grają w 3D, polecam sobie zobaczyć trailer podczas zakładania postaci. No i ogólnie jesteśmy takim one man army, można powiedzieć, aczkolwiek musicie pamiętać o tym, że Broken Ranks da się grać samemu,
ale jest to bardzo, bardzo długa droga, żeby móc efektywnie zarabiać i cieszyć się grą, zanim zaczniecie grać w cudzysłowie samemu. Bo no i tak tutaj jest bardzo dużo grania w grupie. Musicie grać na początku w grupie, no bo samemu nie dacie rady ubić bossów, którzy dadzą wam więcej levela i więcej expa i więcej pieniędzy, tak? Więc jeżeli chcecie grać sami, możecie grać sami, ale automatycznie wydłuży wam to efekt progresowania. A jeżeli będziecie to robić w grupie, wiadomo, w grupie przeciwnik cięższy, więcej expa i pieniędzy. W solo przeciwnik łatwiejszy, mniej expa, mniej pieniędzy, czyli automatycznie jak gracie sami, to jest to wolniej. Progresujecie wolniej, więc o tym musicie pamiętać. Kolejna kwestia. I tak jak mówię, jesteście one man army na początku, szukacie sojuszników, którymi bijecie przeciwników utorskich, progresujecie swoją postać. Ogólnie celem moim w tej grze to jest zdobycie epika i wbicie maksymalnego levela i wymasterowanie postaci na wysoki poziom. Co to jest? O tym będziemy na pewno mówić w kolejnych odcinkach. Tu się skupiamy jednak na takich podstawach. Więc cel jest multum. Ktoś sobie może obrać cel w ekspienie petów. Ktoś sobie może obrać cel dropnięcie tego, tamtego. Jedni na przykład grają w tą grę tylko po to, żeby prowadzić handel i powiększać gotówkę na swoim koncie. Możliwości jest wiele, pytanie tylko, którą drogą pójdziecie. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o jakby fabułę. Fabuła jest fajna, to już sobie powiedzieliśmy, musimy ją ograć. Jesteśmy one man army, którzy walczą z sługami Utoru. No i wiadomo, im wyżej, tym trudniej, dlatego szukamy grupy. Przejdźmy sobie teraz do klasy postaci. Mamy maga ognia. Jest to damage dealer, czyli DPS, jak zwał, tak zwał. On w ręce swojej dzierży pierwszego epika. Jest to żmij, laska ognia dla maga ognia. I ogólnie jak zaczynacie grę, to dążycie do tego, żeby to dropnąć, no bo to już jest takie zwieńczenie, to jest taka wisienka na torcie. Dalej mamy rycerza, jest to klasa pancerna, broniąca. Jego zadaniem jest ochrona DPS-ów przed atakami przeciwników. Niestety nie wszystkimi, ale większością. No i on w swojej ręce dzierży Alenora. Jest to miecz jednoręczny dla rycerza Epic. Czyli jeżeli gracie rycerzem, waszym jakby celem jest zdobycie tego Eleonora. Idziemy dalej. Shit. Jest to klasa debuffująca, tak zwany melee DPS, melee debuffer, przepraszam. I on ma, i tu już wchodzą nam jakby synergie, czyli która postać, który debuffer dobrze działa z którym. Shit najlepiej działa z barbarzyńcą, ponieważ wprowadza debuffy w przeciwników, które zwiększają szanse zadania większych i zadania obrażeń przede wszystkim barbarzyńcy. I on na swoich rękach ma Washi. Jest to epic dla właśnie Shida. No powiem wam szczerze, bardzo ładnie wygląda. No i no Shid na endgame wygląda chyba, jest jedną z najlepiej wyglądających postaci. Dalej mamy łucznika, jest to kolejny debuffer. Łucznik w swojej ręce dzierży łuk, tak zwany Easy Mindo. No i to jest akurat debuffer taki, że tak powiem, uniwersalny. Jest on dobrym debufferem dla maga ognia i jest on dobrym debufferem dla barbarzyńcy. Aczkolwiek, no wiadomo, że jak coś jest do wszystkiego, to jest średnie. Nie no, żartuję. Ja ogólnie lubię łuków, tylko muszę po nich klikać, bo jestem magiem ognia, oni mają ataki dystansowe. Dobrze. Dalej mamy druida. Jak wiadomo z większości gier, druid jest to klasa lecząca. W swojej ręce dzierży latarnię życia. Powiem wam szczerze, że według mojej opinii najładniejszymi epikami jest latarnia życia i żmij. Bez kitu. To tak ślicznie wygląda. Dawno nie widziałem latarni życia w ogóle w grze. Ale jeżeli powinni dać mu tą animację taką, jak teraz dodali te animowane skiny i ta latarnia się normalnie powinna świecić i te takie właśnie motylki, które tam są, ten pyłek powinien się tak unosić, to byłby najlepszy. No i druid jest odpowiedzialny za utrzymanie wysokiego poziomu życia swoich sojuszników, z którymi prowadzi walkę z przeciwnikami, czyli jesteście takim lekarzem. A, no i jeszcze tylko wspomnę, że każdą postać, którą wam tu pokazuję, jest ubrana w endgame'owy, bardzo drogi
set. Także, ale o setach pewnie powiemy sobie w innych, kolejnych poradnikach. Mamy barbarzyńcę, który jest kolejnym damage dealerem. W Broken Ranksie mamy 2 damage dealerów tak naprawdę, jest to Mag Ognia i jest to barbarzyńca. I on w swojej dłoni dzierży Gorddara. Jest to topór dwuręczny dla barbarzyńcy, obrażenia sieczne, jak dobrze pamiętam, tak. No i tak jak wiadomo też jest ubrany w swój set. No i na końcu najlepszy z najlepszych debufferów, żartuję, mamy Voodoo. Jest to debuffer, który ma dosyć fajne obrażenia. Powiem wam szczerze, jakbym nie grał Magią Ognia, to bym grał Voodoo. Ponieważ jest ten taki fajny, możecie sobie przeciwnika ukazać za bardzo dużo HP, czyli go po prostu zabić. No i on w swojej ręce dzierży Epika, Attawę. Gdzieś tu pewnie jak ten, to się pojawiają wam statystyki, pewnie tam na dole się pojawiają statystyki tych epików. I jest pięknie. No. Także musicie przede wszystkim, teraz przechodząc już do takiego sedna tych postaci, ja wiem, że jeżeli ktoś jest totalnie nowy, i nie wie co z 5, to nie do końca będzie wiedział czym chce grać. Dlatego musicie pamiętać, że skoro ta gra jest na lata, to nie warto jest tracić czasu jakby na nagranie postacią, która wam się nie podoba, więc jeżeli stwierdzicie, że jakaś postać wam się nie podoba już na początkowej fazie gry, to od razu po prostu zmieńcie sobie na inną postać, bo jeżeli wy będziecie grać, no sami zobaczycie, że ta progresja nie idzie aż tak szybko. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma dużo czasu, no to może tam sobie szybko polewelować i podbić to wszystko i idzie mu to szybciej, ale jak ktoś jest w cudzysłowie tak niedzielnym graczem, no to najlepiej grać postacią, która wam się podoba. Dlatego musicie sobie, wybierając postać i zaczynając grę, odpowiedzcie sobie przede wszystkim na to, czy wy chcecie tak, robić damage jak Mag Ognia i Barbarzyńca, czy chcecie może pomagać tym DPS-om, na przykład Barbarzyńcy grając Shidem, łucznikowi grając łucznikiem, pomagając mniej więcej wszystkim, bądź może Voodoo pomagając głównie Magowi Ognia, a może chcecie na przykład leczyć. Ogólnie według mojej opinii druid jest najcięższą postacią w grze, a może chcecie być rycerzem, który chce po prostu bronić tych DPS-ów. Rycerz, w mojej opinii, najłatwiejsza postać w grze. A może chcecie być sobą? Nie no, śmieję się. Musicie sobie odpowiedzieć na to podstawowe pytanie. Co wam by sprawiało przyjemność? Nie patrząc na to, jak te spele wyglądają, jak będzie wyglądała gra, to wewnętrznie odpowiedzieć sobie na to, kim wy byście chcieli być. Czy chcielibyście bić, leczyć, debuffować, czy bronić? To jest podstawa. Musicie wybrać jedną z tych 4 tak naprawdę. Aczkolwiek no wiadomo, każda postać coś tam bije i solo też sobie dacie radę, ale wiadomo, że wybrać jednak trzeba tą postać. Dobra. I system walki. System walki w Broken Ranks jest turowy. Powiem wam szczerze, kiedyś za młodzieńczych lat, bo dalej jestem młody i piękny, kiedyś za młodych lat grałem w taką grę z podobną mechaniką, że po prostu wchodzicie, atakujecie moba i sobie tutaj klikacie i wybieracie PA, tylko tam jeszcze była możliwość rozstawienia jakby sobie pomocników i mniej więcej przestawiania ich tak, jakbyście grali w szachy. Tu tego nie ma, tu tylko dajecie ataki, defa i one lecą, te ataki, tak? Także no jest to coś nowego poniekąd, bo z tego co ja pamiętam za młodych lat, to takich gier było bardzo, ale to bardzo mało z takim systemem walki. Dlatego jest to według mnie taka trochę nowoczesna forma. Nie jest tak, że to już było, że to odgrzewany kotlet i tak dalej. No jedynie Tern, tak, ale to jest starsze dziecko Broken Ranksa, więc no to kto już tam grał, ten wie, ale no system walki jest bardzo fajny. Komuś się może wydawać, że jest dużo czasu, powiem wam szczerze, te 10 sekund to nie jest tak do końca dużo czasu, dlatego odcinek z poradnik z bindami do Broken Ranks też powstanie, dlatego zostawcie suba. No i nasz unikatowy system walki, w którym gracze jednocześnie wybierają swoją akcję, mają na to tylko 10 sekund. Niektórzy powiedzą, że to jest aż, niektórzy powiedzą, że to jest tylko, ja mówię, że to jest tylko. No i mamy 7 profesji do wyboru: barbarzyńca, łucznik, shit, druid, mag voodoo i mag ognia, tak jak mówiłem, i rycerz. Każda z nich wyposażona jest w zestaw unikatowych umiejętności.
I tak jak mówię, macie 5PA, o systemie walki też będę mówił pewnie w innym poradniku. Przedstawię go jakoś mniej więcej, spróbuję go opisać, jak zacząć, jak grać w Broken Ranks. Pewnie taki będzie tytuł. Także tak to wygląda z takich podstawowych informacji. Przejdźmy sobie jeszcze do informacji na temat płatności. Tutaj gdzieś wyświetla wam się cennik platyny. Cennik platyny. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o platynę. Już każdy sobie ewentualnie może wybrać pakiet, jaki chce tej platyny. Teraz wam powiem szczerze tak. Ktoś mnie zapyta, czy Broken Ranks jest pay to win. Ja mu powiem, że nie. Mimo tego, że możecie sobie oczywiście wydać bardzo dużo pieniędzy, bo na endgame'ie, bo wiadomo, że wszyscy dążymy do endgame'u, do 140 levela, do jak najlepszych itemów. Te itemy są bardzo drogie. Możecie sobie przeliczyć, jak sobie wejdziecie do gry. Prosty przykład. Prosty przykład Envile, na przykład, i to są buty endgame'owe dla maga ognia, kosztują około 4000 platyny. No to mając ten cennik, widzicie, ile to na przykład kosztuje. I wy możecie sobie wydać tą platynę, wydać pieniądze na tą platynę, możecie sobie ją kupić, możecie sobie kupić te buty. Ale wy możecie sobie tą platynę też kupić za pieniądze zarobione w grze. Za pieniądze zarobione na rarach, które wam polecą, za pieniądze na kamieniach, które zarobicie, na elementach, na wszystkim, co zarobicie golda, czyli walutę z gry możecie zamienić na walutę premium za darmo. Możecie sobie też zarobić na konto premium na 30 dni, na 60, na skiny. Nie musicie wydawać PLN-ów, żeby mieć rzeczy za PLN-y. Dlatego na przykład itemy w grze są sprzedawane w walucie premium, bo walutę z gry możecie tak zamienić sobie na walutę premium. Dlatego dla mnie to nie jest pay to win, bo ja grając mogę sobie zarobić i być na tym samym poziomie, co osoba wydając. Wiadomo, że w krótszym czasie on będzie na tym poziomie niż ja, ale ja uważam grę pay to win. Gra pay to win byłaby w momencie, w którym ja bym musiał zapłacić, żeby coś mieć, a ja mogę, nic nie muszę. Więc dla mnie wtedy to już nie jest pay to win. I tutaj ostatecznie rozwiewam, wydaje mi się, wątpliwości, bo wiele osób, spotkałem się już często z takim gadaniem, że Broken Ranks jest pay to win. Nie. Gry pay to win, ustalmy sobie jedno. Gry pay to win. Co znaczy pay to win? Przetłumaczmy to na polski. Pay to win. Zapłać, by wygrać. A wy nie musicie płacić, by wygrać, bo możecie play to win. Graj, by wygrać. Proste. Czyli Broken Ranks nie jest pay to win. Ostatecznie zamykam ten temat, rozwiewam to. Możecie sobie kupić konto premium grając, możecie sobie kupić potki grając, możecie sobie kupić skiny, sprzęty i tak dalej. Proste. I przechodząc do końca. To jest chyba najważniejsza informacja Broken Ranksie, widzowie. Tak mi się wydaje. A i oczywiście co daje konto premium? Konto premium, tutaj macie screenka, codzienne losowanie. Codzienne losowanie wam daje wam więcej expa, większy udźwig, szybszy odpoczynek, daje wam więcej taktyk, bo domyślnie bez konta premium macie 2, a z kontem premium macie 4, co jest dosyć fajne i to... A, i jeszcze co? Dlaczego warto kupić konto premium? Przede wszystkim dla tego expa. To expo jest tak naprawdę najważniejsze. Bo wtedy to już widać ten progres bardzo dobrze. No i jeszcze powiem wam tak, że w Broken Ranksie też nie gracie samemu, bo nawet jak gracie samemu, to możecie mieć pety i o petach też będzie osobny poradnik. Dlatego mówię, ten odcinek jest odcinkiem rozpoczynającym bardzo ważną serię w twoim życiu. Jeżeli chcesz zacząć grać w Broken Ranks, bo dowiesz się ode mnie wszystkiego, co najważniejsze w tej grze. Jeżeli macie jakieś pytania, bądź wątpliwości, bądź stwierdzenia po oglądnięciu tego odcinka, napiszcie w komentarzu. No i oczywiście zapraszam na streamy, które są w poniedziałki, środy i piątki. Link się wyświetla gdzieś tam. Streamy są na Twitchu. Mam nadzieję, że wpadniecie, bo tam możecie na żywo mnie pooglądać i na żywo zadać pytanie, które was nurtuje na temat tej gry. Ja się z wami żegnam. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się, na razie, cześć.